O, tu Ja patrz. widzę! Patrz. Patrzę. Dobra. Słuchajcie, mówiliśmy się w Lidlu na zakupy, bo jedziemy Sylwestra. I teraz tak. Sprawa wygląda tak, że to jest Kądziu. Gdzie jest Aga? Gdzie jest Aga? Chodź. No i teraz tak jakby czy pani idzie do sklepu? Właśnie nie wiem, w sumie to wszystko mam. Chodź, kupimy sobie migdały solone. Nie mogę za bardzo migdałów. Czemu mi to nie wyłazi? Chodź. Wiesz co, mam śruby już. To jest nowy nabytek państwa Kądziów. Jest po prostu boski. Mocno nas zaskoczyli, bo mieli jechać przyczepką. A tu się okazało, że się w samochód. surprise! Jak widzicie, my już w trasie. Jak zapewne wiecie, lecimy teraz na Wiedeń. Ogólnie docelowa droga to Chorwacja, Sylwester w Chorwacji, ale to już wiecie z wszystkich innych vlogów. A ja wam pokażę naszą najlepszą trasę w ogóle na Chorwację. Bo wszyscy pokazują najszybsze, najkrótsze, a u nas jest trochę całkowicie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że my nigdy nie staramy się jechać na dzidę, tylko zawsze do celu staramy się gdzieś po drodze zatrzymać i coś zobaczyć. I tak samo tym razem jest, zatrzymujemy się we Wiedniu, więc teraz lecimy na Wiedeń, gdzie będziemy testować wiedeńskie kawiarenki. Przy okazji jeszcze wam jedną rzecz powiem. Podczas tej jazdy, jak zwykle robię sobie teścik. Tu jest Garmin odpalony, który mi pokazuje 277 km, a z tej strony jest Sigic Track. Taka nawigacja, potem wam poopowiadam o niej. I chcę się dowiedzieć, która z tych nawigacji jest lepsza i fajniejsza. Ja se to będę testował na całej długości, czyli do Chorwacji i z powrotem. Testowałem 3 lata temu. Tak, 3 lata temu. Się zmieniło już? Wersje się zmieniły. Aktualizacja. Tak, tak. Ty A tu mamy coś nowego? nie. Nie, nic nie mamy nowego. To są stare nawigacje, bardzo stare. Leżały tak jak twoje ciuchy w szafie. No. Też tak macie, że żona wyciąga co chwilę nowe ciuchy w szafie, z szafy i mówi, leżało w szafie, to wzięłam. Co robisz? No o czym zapomniałam? No, bo poczułem. Wszystkie dziewczyny tak jeszcze. Tak, ale właśnie. Czy wasze kobiety tak jeżdżą? O, właśnie tak jak tu, bo tu widać, teraz widać na Bankowo. No ja tak myślę, że właśnie tak. Trudności. Tak, No. deska. Czy wasze kobiety tak jeżdżą? Mi to trochę zajęło czasu, żeby się przyzwyczaić, no ale powiem tak, walka z wiatrakami i nie wygrałem, byłem z góry na przegranej pozycji, także nie próbowałem. Szczęśliwa żona, szczęśliwy mąż, tak? Tak, właśnie. Szczęśliwa żona, szczęśliwy mąż. Albo inaczej, szczęśliwa żona, szczęśliwe życie. O, to jest takie motto, którym się kieruję. Mam mniej życiowych problemów, jem fajne śniadania, obiady i kolacje, tak? Także, no ale to chyba z wiekiem przychodzi taka mądrość. Słuchajcie, i teraz tak, lecimy do Chorwacji i my zawsze nigdy nie ciśniemy na strzała. Boże. I jak wszyscy pokazują najlepszą drogę do Chorwacji, która jest najtańsza i najkrótsza, to my nigdy tak nie mamy. My raczej idziemy pod wiatr. I dlaczego? Dlatego, że nasza podróż zaczyna się jak wsiądziemy w kampera, to my już podróżujemy. I to jest ten moment, więc nam się już nigdzie nie śpieszy, bo już jesteśmy w fajnej podróży, szczęśliwi i zabawni, uśmiechnięci. Dlatego nie robimy... No tak, To prawie w ogóle nie jest gaz. ale ja prosiłem o mocny gaz. Kogo ty prosiłeś?
Nie wiem, czy ty będziesz miał szczęśliwie. I życie gazu jest za mało w wodzie, tak? To też dobry powód. Za mało gazu w Czegoś wodzie. trzeba zacząć. No. Awantur. Ej, ale Dzisiaj jest nie. Dzisiaj jest sobota i czekamy na niedzielę. U nas regularnie w Ale ja niedzielę, mogę już tak? tak zrobić Jak, przed jak w każdym polskim domu w niedzielę. A ja widzę, że ty trenujesz chyba do niedzieli sobie Słyszę teraz. No. przed. Nie uda mi się nakręcić, ale walczę dalej. I to jest tak, nasza podróż, jak wspomniałem, zawsze zaczyna się, jak wsiądziemy do kampera, to my już jesteśmy w podróży, więc nie ciśniemy za wszelką cenę, żeby dojechać na miejsce, bo jak niektórzy mówią, jeszcze tylko ta podróż i będzie cudownie. Nie, u nas jest już podróż cudowna, więc mamy to fajnie. I teraz tak, słuchajcie, pierwszy przystanek, Wiedeń. Zasłuć w gardle? Ten wyjazd nam się zaczął zarębiście, bo nie dość, że mamy awarię Starlinka, to teraz mam awarię tego czegoś. Nie jestem w stanie otworzyć drzwiczek. Jak nie otworzę drzwiczek od kota, to tak jakbyśmy kota nie mieli. Ja po prostu jestem w szoku. Ale no mam nadzieję, że to po prostu zamarzło. Czy zdarzyło wam się coś takiego kiedyś? No ja mam taką cichą nadzieję, że to zamarzło, to tutaj nie działa. Boże, Kondziu, ja to mam przeboje. Ty, patrz, no ja tak mam nadzieję, że to zamarzło, że to mi tu zamarzło. Patrz, no mam taką cichą nadzieję. Bo jak mi to nie, bo jak mi to nie zamarzło, to ja nie mam kota. Nie ma srania. Patrz. Ty, to jest problem, bo będę musiał wyłamać, Nie, a potem no będę musiał włamać się do własnego... Ty, będę musiał się włamać do własnego kota? To jest pani z Kartago. To jest taka mała, to jest pan z Kartago. I oczywiście co się stało? Pomyślałem, żeby nagrzeć klucz. Jest Kondziu, jest problem. Dobra, Znaczy, nie jest ma- problem, nie- jest Kondziu. Nie oddaję zapalniczka. czy siódmy. Teraz spotka. Wiem, ale nie pstryka. Zapakowałeś, Kondziu. Nie spodziewałam się tego po tobie. Myślałam, że jesteś szczery. Szczery dla nas. Słuchajcie, podgrzewamy kluczyk zapalniczką i wrzący kluczyk, jak wejdzie do środka wrzący kluczyk, To Kondziu już dawno zdąży to otworzyć. wszystkie metody, WD-40, wrzący kluczyk, I wy. No i teraz nie będziemy wiedzieli, co zadziałało, Tomek. nic nie zadziałało, bo tutaj mamy zepsute. To. Jest! Mamy kota! Starasz się naprawdę. Mamy kota! Kondziu teraz nie wiadomo, co pomogło. Słuchajcie, ja mam kamerkę, jak wiecie, bo jest tam film, w którym tłumaczę, dlaczego mam tą kamerkę. Ja o niej wam opowiem w kolejnym filmie, ale teraz jej jest bardzo fajna z tego powodu, że łatwo ją ściągnąć, jak widzicie, i łatwo ją założyć. A dlaczego my ją ściągamy? Bo jak wiecie, na pewno wiecie, w Austrii nie wolno używać kamer. Grozi za to 10 000 euro mandatu, więc przed wjazdem do Austrii, a już wjeżdżamy, ja odkładam kamerkę. A z takich ciekawostek nie miałem bladego pojęcia, a dowiedziałem się dopiero po zakupie kamerki, że Portugalia też Portugalia zabrania użycia kamerek w ogóle. Myślałem, że tylko Austria ma takie restrykcyjne prawo. Okazało się, że Portugalia i Luksemburg. Jedź Ale środkowym pasem, następnie za 1 km na rondzie zjedź drugim zjazdem. okej. Okazało się, że są tylko 3 państwa w Europie tak mega restrykcyjne, że można dostać
mandacik, no to Austria to wiadomo, Portugalia, co mnie mega zdziwiło, no i Luksemburg, do którego rzadko jeździmy, aczkolwiek myśmy byli i niebawem też pojedziemy jeszcze raz. Wylądowaliśmy na kempingu w centrum Wiednia. Ja Wam podpiszę, który to jest Camperplatz. Dobra, Camperplatz można tak powiedzieć. Słuchajcie, jest mnóstwo tutaj kamperów. On jest naprawdę załadowany, aż sam jestem pod wrażeniem. I powiem Wam tak, że myśmy zrobili rezerwację na niego i dzięki temu, że żeśmy zrobili rezerwację, to mamy miejscówkę, a Pani nam jeszcze powiedzieli, napisali nam w rezerwacji, że mamy przyjechać tutaj o godzinie przed 16, bo stracimy miejsce i powiem Wam, trochę nie wierzyłem, ale jak już jesteśmy, to wierzę. My lecimy na miasto i już Wam zaraz coś poopowiadam, ale zobaczcie tego Centuriona. No po prostu mistrzostwo świata. Kamper za 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony. Nie wiem jaka jest jego cena, ale po prostu to już jest, no robi i wrażenie. Z tego co widzę, to tutaj panowie to chyba na dłużej przyjechali do Wiednia i stoją. Więc tak, jak wygląda nasza opłata? Nie jest za bogato, słuchajcie, 25 euro za dobę, to chyba śmiech na sali, co? Można powiedzieć, że parking w centrum miasta jest droższy jak ten kemping i chyba dlatego, żebyśmy prądu nie wzięli, bo no nie ma sensu dla nas brać prądu. Jak my po prostu teraz dybiemy na centrum, tam zaliczymy parę takich ekstrawaganckich kawiarni. No bo słuchajcie, z czego słynie Wiedeń? Wiedeń słynie z kawiarni. Tak, we Wiedniu są zarębiste kawiarnie. Czekajcie, bo to się nie wchodzi. Weź sobie? Nie. Dobra, mamy tak, English i teraz tak, one day. Tak, one day, gdzie jest one day? Tu masz. O, tu jest your ticket Wiena 24, 2 tikety to my zapłacimy 16, bo po 8 euro. 16 płacimy i tutaj trzeba się zbliżyć. Jak się zbliżam, to zapłacone. Dobra, 16 euro i mamy przez 24 godziny na dobę możemy śmigać jak chcemy. To jest najważniejsze, oczywiście jak wyda, ale jest jeszcze jedno ale. Ej, Drukujecie? dobra, są i one i teraz to musimy skasować, bo bez skasowania to dupa, a kasowanie to jest po prostu, że od tego momentu ci czas leci. Przyznam szczerze, że ja nie wiedziałem, że trzeba skasować. Może musisz powiedzieć. Tuchałowa prosi o wysłuchanie. Tak, trzeba było Tuchałowa powiedzieć. Dobra. No bo uważam, że jak jesteśmy praktycznie w centrum, No. żeby dostać się Ej, ale metrem nigdy nie jechałaś? no ale w Warszawie na mnie to zawsze to jedziesz, nie? No bo Warszawa ma jedną linię. Sorry. Uczę się angielskiego. Uczę się angielskiego. 5, no 5. No, Aga 6, a ja 5. Następnym razem będę liczyć, naprawdę. Trzeba znaleźć następny przystanek. Nie tam, ten. Ten. Czekaj, ej, ty. Ty, czekajcie, bo my musimy jechać na ten przystanek, musimy jechać, tak? Dobra, to tam. Dobra, to tam. Tam jedziemy. Bardzo szybko żeśmy przyjechali. Najpierw żeśmy jechali metrem U6, a potem U3. No ta przesiadka pomiędzy U6 a U3 jest taka, może być taka, wydawać się nieprosta, ale ale się ogarnia. A teraz od razu wychodzimy na, o słuchajcie, to jest ten przystanek, na którym się wysiada, Stellplatz.
Szczerze, odpalacie Google Maps i idziecie według tego, co pokazuje Google Maps. Idziemy coś zjeść. No i z metra można powiedzieć, zobaczcie, wysiadamy dosłownie w samym centrum, a teraz, ale tutaj jest ludzi, mnóstwo ludzi. Dobra, to chodźcie sobie tędy pójdziemy, ja was poprowadzę troszkę, a potem sobie zdecydujecie, gdzie chcecie iść, dobra? Nie zgubcie, no. Jakby się Adrianna zgubiła, to nie szukajcie, zawsze wraca. Ja wam pokażę parę migawek z wieczornego spaceru po Wiedniu. On nie jest taki wieczorny, bo jest godzina 17, no ale wiecie, no to o tej porze jeszcze szybko słońce zachodzi, prawda? Muszę wam powiedzieć, że jest masa narodu. Straszna duża ilość ludzi tu jest. Normalnie aż ciężko się chodzi. A i widzicie tą kolejkę? Aż dokąd sięga kolejka. Zdjęcie chyba z 4 kamer naraz. Co to za robaki? Słuchajcie, my już w trasie, jak zresztą widzicie, my już jesteśmy w trasie. Jest godzina 9:40, żeśmy z samego rana wyruszyli. Ja już wam mówię, co się wczoraj wydarzyło. Tutaj udostępniam film podczas naszej wizyty na jarmarkach w Wiedniu, więc jak ktoś ma ochotę pooglądać jarmarki wiedeńskie i parę takich nieznanych nikomu atrakcji, to zapraszam na ten film. A myśmy wczoraj tak naprawdę inną formę mieli, dlatego że pojechaliśmy sobie metrem do Wiednia. Metro jest bardzo, bardzo proste. Jedzie się najpierw U6, potem się przesiada na U3, no i ląduje się w samym, dosłownie samym centrum. Metro nas kosztowało 8 euro na osobę i jest to 8 euro na 24 godziny. Więc to też jest fajne, gdybyście chcieli dłużej zostać, to następnego dnia śmiało jeszcze można pojechać na Wiedeń. Tak, na centrum.
Kemping jest do godziny 12, no ale z racji tego, jak wiecie, my lecimy na Kirk, przed nami jeszcze jest, z tego co widzę tutaj na tej nawigacji, 470 km. Zajmie nam to jakieś 5,5 godziny, więc chcemy tam dojechać za dnia. Mamy taką cichą nadzieję, że uda się, bo to jest akurat Niewykonalny. z 5,5 godziny ciągłej jazdy, co ja nie za bardzo lubię. Wracając do tematu wczorajszego spaceru po Wiedniu, to tak, mnóstwo ludzi, żeśmy oczywiście całe centrum sobie przespacerowali po uliczkach. Zaliczyliśmy oczywiście takie dobrze znane restauracje. Ja jadłem gdzie? Burger. O, ja jadłem w Burger Kingu, wypadła mi to nazwa, nie wiem dlaczego, w Burger Kingu, a Adrianka jak zawsze w restauracji pod Złotymi Rogami, łukami. No, ale w sumie jak odwrócisz do góry nogami, to są rogi, tak? Pod Złotymi Łukami takiego McFisha sobie zjadła. Lubi McFisha, ale powiem wam, tak malutki, że byliśmy zniesmaczeni. Powiem tak, wrzucimy zdjęcie, jak malutki. Masz? Zrobiłam. No powiem ręką. tak, dokładnie. Potem rajd po sklepach z pamiątkami, no bo wiecie, jakąś tam pamiąteczkę zawsze sobie trzeba kupić. Chociaż tu Aga i Kondzio kupowali pamiąteczki z Wiednia, no bo my już szczerze chyba z 5. raz jesteśmy we Wiedniu. Dlaczego? Dlatego, że zawsze się we Wiedniu zatrzymujemy, jadąc gdzieś. Wiedeń jest takim przystankiem lightowy. Ja wiem, że można się przespać na parkingu i nieraz żeśmy to robili. Nieraz żeśmy spali na parkingu, ale teraz żeśmy sobie powiedzieli tak, słuchajcie, nocka doba we Wiedniu kosztuje 25 euro na tym Stellplacu, Camperplacu. Jak ktoś chce się do prądu podłączyć, myśmy akurat nie potrzebowali, no to tam jeszcze te 7 euro sobie dorzuci. No ale za 25 euro, no to jest koszt normalnego parkingu. Bilecik do centrum 8 euro. Szczerze, za niewielkie pieniądze można sobie pójść na fajną kolację we Wiedniu. Tak można się dać zaprosić na kolację. No my oczywiście jak zawsze zaliczyliśmy Hard Rocka, bo ja to bym nie przeżył, jak bym nie zaliczył Hard Rocka. Ale ten wiedeński Hard Rock już im jest tak bardzo dobrze znany. Także ja tutaj tylko przedstawiłem taki telegraficzny skrót wczorajszego wieczoru. Czy będziemy wracać przez Wiedeń? No właśnie się zastanawiamy, bo może byśmy całkowicie inną drogę powrotną zrobili. No a teraz grzejemy prosto na Kirk i mam nadzieję, że faktycznie za chwilę spotkamy się na Kirku, chyba że coś po drodze nam wypadnie. No właśnie, przejeżdżamy przez przejście graniczne w Słowenii. W Słowenii też obowiązują. Przez 25 km. W Słowenii też obowiązują winiety, więc winietę żeśmy kupili na Czechy, na Austrię i na Słowenię. No w Chorwacji będziemy płacić za autostradki, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że mogę już z powrotem moją małą kamerkę zamontować. Dlaczego mamy tą kamerkę, to wiecie z filmu, który żeśmy opublikowali już na kanale. Ja wam tą kamerkę później przedstawię. Nie mam żadnej z niej współpracy, po prostu musiałem kupić jakąś mega dobrą kamerę, która, że tak powiem, jest mała, skromna, praktycznie niewidoczna. Ta spełniała te warunki, jak widzicie. Jak ktoś by ją tam gdzieś tam potrzebował, to ja linka zostawię w opisie. Ale najbardziej mnie zdziwił ten śnieg, bo człowiek gdzieś tam jedzie na Chorwację, na Sylwestra. Miało być ciepło, gorąco, kąpielówki zabrane, a tu po prostu jakiś dziwny śnieg. Co my tu będziemy teraz płacić za pierwszy odcinek, tak? Poczekajcie, zaraz się dowiemy. Ulala.
Ulala, sięgnę. Nie. Razem jedna karta nie działała, musiałem wziąć drugą kartę. Czy to jest taki dzień na... No właśnie, no musiałem, Adrianka po Golda poszła teraz. No ja wam powiem, mam dzisiaj dzień z przebojami jakiś. Zapłaciliśmy 10 euraka za... Jak zapłaciłeś złotą kartą, to się każdemu ta bramka otworzyła? No właśnie zauważyłem, że mi bili brawo, nie wiedziałem o co chodzi. Ktoś krzyczał nawet, nie? Słuchajcie, 10 euro na pierwszych bramkach. Zobaczymy, ile jeszcze nam tego zostanie. No bo tutaj chyba cały czas będziemy płatnymi autostradami jechali na Kirk. A mówili, jedź do Chorwacji, będzie słońce, będzie ciepło. Hello? €16,20. 16,20 € plus 10 euro, czyli 26 euro. 26 euro łącznie żeśmy zapłacili za przejazd Czekaj na nich. Czy ze jedzie tam coś? Słowenii. Ze Słowenii. Za 2 kilometry trzymaj się lewej strony, kierunek otok KRK. Trzeba będzie się chyba czymś zagrzać, co? Tak popuszczą. Dobra, jest poczęstunek powitalny.